Dzień dobry, bardzo witamy wszystkich widzów. Kolejny odcinek z KMS-u. Siema. Cześć. Co tam dzisiaj będziemy nagrywać? Jakieś oczko w twojej głowie? No, bo to taki trochę sentymentem zawieje w tym momencie, dosyć dużym. Pokażemy silnik, od którego zaczynaliśmy naszą przygodę ogólnie. Cóż to za jednostka napędowa? No, SR-ek poczciwy, kurczę, 2-litrowy. O, to taki jak kiedyś Kupcio zrobił w Mikrze. SR20, tak? Tak. Kupcio mógł nie mieć VTC, z tego co ja się orientuję. VTC, czyli zmiana faza, Z tak? innej fazy, mógł mieć red topa albo black topa. okej. Co tam miało jest? To jakaś rzadkość? No nie, no to tak występowały generalnie. Tutaj jakby ten model występował w S14, jest przystopowany do 13. No i tu chciałem nawiązać, bo to tak wyobraź sobie, że pierwsze tuny takie, które robiliśmy 16 lat temu, właśnie robiliśmy na tym silniku. Można powiedzieć, że się uczyłem na tym motorze. No to dlatego go tak lubisz. W jakich wozach? Wiesz co, ja miałem, to był taki okres, że miałem tam wcześniej przygodę jeszcze z jakimiś silnikami mazdowskimi, ale to na kiedy indziej ci opowiem. Okej. I potem wjechał Nissan, to w ogóle śmieszna sprawa, bo ja po ten samochód poleciałem sobie do Anglii i wróciłem nim na kołach. S14. Uważaj, wtedy S14, a z 99 roku z SR-em już takim potunowanym na 350 koni mogłeś kupić za, żeby ci nie skłamać, 5000 funtów. I to taki potunowany SR, już na przykład tam na 350. Porobiony już? Tak. Co miał ty na przykład, gadasz? wiesz, intercooler Apex, jakieś doloty, turbina najczęściej była seryjna, ale już jakieś tam może wtryski były, może jakieś Apexy, no ja akurat nie miałem tego szczęścia. I zaczynałeś od tego silnika? Tak. 16 lat temu już. Poważnie. Ja pierdzielę, a czym to stroiliście? No właśnie, do tego chciałem nawiązać, bo to też będzie historia o tym silniku, który do mnie przyjechał, ale to po kolei. Wtedy właśnie to były czasy, kiedy w Polsce mocno wchodził EcoMaster, ale jego pierwszym produktem był DET3. DET3, to kojarzę. To taka świnka. No tak. To nie był jeszcze standalone. No to w tamtych czasach generalnie ktoś, kto miał standalona, to był gościem po prostu, bo no w Polsce powiem ci szczerze, takich SR-ów zakutych wtedy było może 3, 4, z czego 2 albo 3 były zrobione na standalone, wtedy na Apexi, nie? To jak ktoś miał Apexi w tamtych czasach, to o kurde, Wow. naprawdę. Nic mi to nie mówi. Za krótko się tym interesuje. No to były takie śmieszne czasy po prostu, nie? Natomiast wiesz, teraz z dostępnością części jest dużo lepiej, no wtedy wszystko musiałeś ściągać ze Stanów, nie było takiego supportu jak teraz po prostu, także... No dzisiaj mamy łatwiej, dzisiaj ten silnik jest pewnie obcykany już jak 1.8 No, turbo. oczywiście. Co będziemy robić? Wiesz co, no tutaj taki przegląd, bo tak naprawdę to auto zbudowaliśmy niecałe 2 lata temu. Rok czasu taki niespełna było użytkowane w drifcie treningowo. No i tak naprawdę mamy jechać nim na hamownię, mamy go dostroić, bo będziemy zmieniać paliwo. Wjechała też nowa turbosprężarka Garretta G30-660. Mam nadzieję, że w tym momencie uda nam się zrobić trochę więcej mocy, bo poprzednio tutaj w tym setupie, o którym Ci zaraz opowiem tak dokładniej, ale była turboworksowa GTX 30 bodajże i zrobiliśmy 460 koni i 530 momentu. 460 koni z 2 litrów. Tak, ale to, wiesz co, to i tak najmocniejszego, wiem, że były mocniejsze w Polsce robione sery, no mi się udało zrobić tam, przebić 500 koni, to też mi się wydaje dobry wynik. Zarąbisty. Ale z 2-litrówki wiem, że też w wielu innych firmach w Polsce udawało się 600, a nawet 700 koni. No właśnie, a to skoro mówimy o jakimś 2-litrowym silniku, który jest już leciwy, co takiego w sobie ma, że da radę takie moce robić? Czym się różni? Wiesz co, no tutaj ta konstrukcja ma też swoje wady i zalety, bo to jest bardzo fajny silnik, bo on jest lekki, mamy aluminiowy blok. Aluminiowy blok? Tak. Mamy bardzo fajną głowicę, do której jest też mnóstwo części, jeżeli chodzi o wałki, sprężyny, talerzyki i takie rzeczy. No w tamtych czasach też nie było na przykład takich fajnych rzeczy, znaczy pewnie i było, ale to były bardzo drogie i wiesz, ciężko dostępne. No teraz tutaj W sferach marzeń Polaków. Tak, tutaj mamy Turboxa zestawik, który sobie po prostu leży na półeczce, kupujesz i montujesz, tak? Także troszkę się pozmieniało. Co jeszcze? No, czyli to, ale to rozumiem podstawowa rzecz, no czyli kute korby, kute tłoki, oczywiście. Co tutaj jest zrobione w tym momencie? No dajesz. Opowiedzieć, jak to się zaczęło, jak to auto Nie, możesz powiedzieć konkretnie o tym, co tutaj jest zrobione. Więc tak, to tak od początku. Auto przyjechało do nas 2 lata temu na strojenie. Konkretnie ten silnik, on miał troszeczkę inną specyfikację i był zrobiony na decie trójce. No ja jakby na wstępie powiedziałem Markowi, że ja na decie się nie podejmuję strojenia, a chciałbym to zrobić na standalone. Czemu? Tak? Wiesz co, no bo jest to bardziej stabilne, jak mamy to zrobić tak, żeby klient do nas nie wracał, no to lepiej jest to zrobić na dobrym sterowniku. A to te rozwiązania typu świnia, to już jest taki temat odległy. No już się tego nie powinno robić moim zdaniem. Już mamy nowsze technologie, które lepiej działają. To jest chyba stabilnie. mniej bezpieczne, tak? Tak. No tam bazuje to na, powiedzmy, mówię tak bardzo kolokwialnie, oszukiwaniu seryjnego sterownika, który jeszcze dalej... Czyli taki box. Tak. A tutaj mamy już zewnętrzny sterownik, który w pełni programujemy i
to od nas zależy, jak silnik będzie pracował, jakie będzie miał parametry tak naprawdę. Okej, czyli klientowi powiedziałeś, że chcesz to robić na standalone, czyli jako Master Black pewnie. Wtedy na klasiku generalnie. Klasiku, No i to jakby się dogadaliśmy, wszystko spoko. I tak po 2 dniach takiej wnikliwej analizy tego silnika, no zawsze tak robimy przed strojeniem, przed jakimiś krokami, jak to wygląda, zajrzeliśmy kamerką. Do środka mieliśmy pewne podejrzenia, bo kompresja była taka trochę dziwna, co to znaczy? No takie to jakbyś wrzucił tutaj bęben maszyn losującej i takie numery jak w Lotto, każdy inny. No i co nas natknęło? 2 tłoki były takie leciutko przysmażone, więc stwierdziliśmy, że no raczej się nie podejmiemy tego bez rozebrania motoru i jakby odbudowy tego silnika. Co na to właściciel? No był bardzo zdziwiony, bo on 3 dni temu kupił wóz i tak naprawdę no, był przekonany, że ktoś, kto mu to sprzedał, no to sprzedał. 3 dni starczyły właścicielowi na bycie przekonanym. Okej. No tak trochę przykre, że to z mojej strony wypłynęła ta zimna woda na głowę, która została wylana Marka, no ale niestety tak było. Co się okazało? Okazało się, że 4 tłoki były przysmażone i to tak naprawdę porządnie, więc... Masz chyba nawet jakieś zdjęcia, co? Tak, pokażę Ci... A wiesz co, mam nawet w telefonie, ale nie wiem, czy to będzie widać z telefonu na telefon. Umówmy się, że zamiast pokazać z telefonu, to ty mi to podeślesz, a ja teraz to tu wyświetlę. No. Ale to też było straszne z takim dużym niedowierzaniem. No jak to? Przecież ten silnik działa, jest ok. I teraz chciałem Ci powiedzieć, wyobraź sobie, gdybym się na to gdybym się zgodził, to wiesz, jak by się to mogło skończyć. No to ja bym sobie pojechał na hamownię, zrobił najlepiej jak komuś zrobiłbyś dobrze. W pewnym sensie, no bo tak naprawdę Markowi nas poznaby na mnie, nie? No tak. No i tak się poznaliśmy i jakby zaufaliśmy sobie na tyle, że Marek stwierdził, że jeżeli to robić dobrze i od A do Z po prostu cały silnik postanowił zbudować u nas i wystroić wszystko w jednym miejscu, tak? No i działa to do tej pory, bo jak najdłużej, także... Czyli co, robiliście pewnie jakiś nadwymiar, tak? No tutaj, to przejdźmy teraz do tego konkretnie. Tutaj co tu było robione? Tutaj na wstępie oczywiście wjechały tłoki, korby. Tłoki mamy Diamond Piston, też stopień sprężania jest 9:1, czyli wyższy niż seryjny, taki 8,5, który najczęściej się wkłada do SR-ów, bo chcieliśmy, żeby ten motor wcześniej wstawał, żeby miał trochę wyższą kompresję finalną. Nie ma problemu ze stukami? No właśnie nie, bo to też użyliśmy, jak zakładamy powiedzmy kuciznę doprężającą, to możemy sobie, wiesz, zamówić uszczeleczkę o danej grubości i sobie po prostu zmierzyć komorę spalania i wtedy jest to wszystko dobrane poprawnie, tak? I nie ma z tym problemu. Okej. Co dalej? Panewki oczywiście ACL, śruby ARP góra-dół, rozrząd jest tutaj seryjny, tylko że nowy cały, kółko regulowane i oczywiście cała góra brała na Crowera, czyli sprężynki, talerzyki. To było robione wtedy? Wtedy, tak. Okay. Tak. Czyli 2 lata temu? Tak. Okay. No, wtedy zaczęła się budowa tak naprawdę. No, takie rok z haczykiem, od jakiegoś roku z haczykiem auto jeździ i służy dobrze. Też mierzyliśmy teraz kompresję przed hamownią, bo będziemy w przyszłym tygodniu jechać na hamownię. Nie, jutro. Tak, jutro. No, zresztą prawdopodobnie wszystko wyląduje w jednym odcinku. No tak. Dzisiaj bardziej silnikowy odcinek. Będziemy coś tutaj kręcić. No tak. Albo będziesz. Tak, bo chciałem Ci opowiedzieć taką fajną rzecz, jeżeli chodzi o tą głowicę, bo ja wiem, że to już jest temat przetarty i każdy wie, o co chodzi, ale może jeszcze ktoś był, kto nie widział, nie wie. Ja nie widziałem. Na przykład. Więc zdejmiemy sobie tą pokrywkę, przy okazji zobaczysz wałki Briana, sprężynki, talerzyki, bo to wszystko będzie widać. Zobaczysz takie dziwne blaszki, które są zamontowane, to się nazywają armstopery i jestem ciekawy, czy będziesz wiedział, do czego to służy. Dobra, jak mi pokażesz, wtedy będę się głowił, okay. Jakie to może mieć zadanie. Co jeszcze chciałem Ci powiedzieć? No jeszcze wracając do setupu. Wjechał kolektor ssący, cały układ paliwowy, wtryski tamte poprzednie mieliśmy 980 Bosze. Teraz to ciekawe, bo będziemy przechodzić na też, zresztą już wiesz co to jest Wartor i paliwo E85. Poznałem. Więc tutaj będzie ta sama historia, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i lepsze osiągi przy tym będziemy mieli też dzięki temu paliwie. Także... Wóz służy do jazdy bokiem liftu, pewnie. Tak. Co prawda mam nadzieję, że Marek kiedyś wystartuje w zawodach. Na razie to są takie treningi typu Jastrząb, jakieś takie pojeżdżawki, ale radzi sobie bardzo dobrze, więc... Ma predyspozycję. Tak. Będziesz się coś też kręcił? Nie wiem, to ale już nie, jest... chodzi mi o telefon tylko. Ja wiem, o co pytasz, to już jest twoja inwencja twórcza. Ja tutaj jestem zatrudniony jako kamerzysta. Okej. Jeździłeś takim eserkiem? Tak, to mikro miałem okazję się przejechać. Aha, ale właściciel mikro, jak się o tym dowiedział, nie był zadowolony. A w takiej tylnej napędówce? Nie, nigdy. Znaczy wiesz, bo niektórzy lubią, niektórzy nie, bo to taka jest specyfika tego motoru, że
Zależy oczywiście od turbiny, ale to tak wiesz, jakbyś miał porównać 6-cylindrówkę, to gorzej wstaje? To nie wstaje, nie? To nie wstaje, ale nie chcę tutaj hejtować, bo lubię te motory bardzo mocno. Ale chyba jak już wstaje, to nie na sekundę. To jest urwanie, nie? To po prostu jest taki, wiesz, szczególnie przy mocach takich 450-500 koni, to te silniki wydają z siebie takie dźwięki, jakby miały za chwilę wybuchnąć, nie? No ale powiem tak, miałem okazję być na chyba torze Jastrząb na takiej imprezie driftowej, zresztą z Grzegorzem Chybkim. Chyba nawet wiem, które auta widziałeś, taka czerwona 14 i niebieska, prawda? No, ale nawet nie w tym rzecz, o czym, co innego chciałem powiedzieć. Dużo aut tam na tej imprezie to były zwykłe, wolnosące samochody, tak? Jak ktoś już ma turbo, to mam wrażenie, że to jest taki trochę jednak level wyżej kosztowo, no umiejętnościowo chyba też, bo takie wstające turbo to czasem jest problem. A jechałeś takim wozem, dawał sobie, bo ja nigdy szczerze nie jechałem takim wozem, nie wiem, 200-250 koni w wąsaku, który driftuje, nie? No nie, jechałem ale i nie na obiekcie takim, wiesz... chłopaki dawali radę, ale no niejednokrotnie kończyło się to ratowaniem strzałem ze sprzęgła, tak? Czyli coś, czego powiedzmy w jakimś turbowozie tego nie ma chyba. No. Coś za coś. Tutaj zawsze masz turbawkę, więc możesz się podratować w każdym momencie kopem sprzęgła, no nie? Ty swoją przygodę z RM20 to do driftu jakąś, tak? Nie, to było właśnie auto streetowe. Streetowe, o. Tak, i no oczywiście też kierownica wtedy po tamtej stronie. Bananowa skóra w środku, więc o kurde. grubo, nie? Ale wiesz co, ja z takim sentymentem patrzę w tamte czasy, bo naprawdę za takie pieniądze można było kupić, wiesz, auto, które już na przykład w pakiecie miałeś, nie wiem, piękną felgę 18, wiesz, jakąś dobrą oponę. I dużo te auta miały jakiś taki giftów pod tytułem jakieś zegarki Apexi czy coś, które po prostu, wiesz... Jakby człowiek wiedział to, co wie dzisiaj, tak? To by wtedy kupował te auta. Czekaj, tutaj będzie trudno. Nawet by się zapożyczył w banku. To prawda. Tak samo teraz ceny tych silników oszalały po prostu, to jest jakiś dla mnie kosmos, nie? Ile taki SR kosztuje? Wiesz co, o właśnie, to jest ciekawostka, bo to ci mogę powiedzieć, bo Marek tutaj na przykład jak kupował. Tutaj szukaliśmy takiego silnika, który byłby z pewnego źródła i tak też się stało, bo kupiliśmy go od kumpla naszego Jakuba z Datsun Europe i to była wersja, to był silnik ze S15, cały słab, ze skrzynią 6-biegową ze wszystkim, o ile dobrze pamiętam, chyba za jakieś 15 000 złotych, no to też nie są... To nie mało, no. Dobry. Patrz, no, ciągle nam przerywają. Ty się spotkać wieczorem, nie? Tak, późna godzina, nikt nie przeszkadza. No a pamiętam, że takie silniki, wiesz, chodziły po 4-5 tysięcy złotych przykładowo, tak? Więc też się to zmieniło. Poza tym dostępność też tych motorów już jest coraz mniejsza i... Można wysnuć wniosek, że teraz warto byłoby nakupować takich rzeczy, bo za kolejnych kilka lat będziemy wspominać dzisiejsze czasy, tak samo jak tamte. Ale to wiesz, no nawet na przykładzie jakieś takie M50, które kiedyś tak naprawdę w formie żartu, wiesz, można powiedzieć, chodziły po 500, 600, 1000 złotych. Teraz kosztuje taki motor 2, 3, nawet 5 tysięcy złotych, wiesz, to mówimy o najtańszym praktycznie takim 6-cylindrowym silniku, który co niejednym kabawie w Polsce, wiesz, był montowany no a tutaj to są silniki, które jakby jest ich trochę mniej, są importowane i są rzadsze w tym momencie, może też przez to taka cena. Zejdę może trochę z tematu, bo kręcisz po prostu śrubkami. Po ostatnim filmiku z Barrą pojawiło się dużo pytań o Nissana tego R34. Co to za projekt? No i był... To bardzo ciekawy projekt, bo tam mamy... Oburzenie widzów było, że nie nagraliśmy Skyline'a, tylko Barrę. To nagramy. To cię zaproszę jeszcze raz do nas. No. Ale to już może w takiej fazie, bo tam jest teraz w tym momencie, to może inaczej. Tylko zajawka. Co to za wóz? Tam jest zrobiony swap na 2JZ GE, który został zakuty. No będzie to projekt na 750 pod 800 koni. Uliczne auto generalnie, tak? Czyli takie też od podstaw silnika. Czyli nie ma airbag'a pod maską. No nie był. A wiesz co, to też fajne, bo ten airbag, który tam był, to też był prowadzony przez nas żeby ci nie skłamać, jakieś 3, może nawet 4 lata. I to był seryjny Neo, który był nieotwierany i był wystrojony przez nas na 530 koni. O kurde, I to naprawdę żyło, jeździło pięknie. Ja wiem, że nawet właściciel obecny sprzedał to jakiejś kolejnej osobie i to już zostało odpalone, też w jakimś aucie to dalej funkcjonuje, także... A w temacie airbag'a? Jest jeden u Ciebie na warsztacie? Jest. Ten Datsun, co tam wisiał w powietrzu za Tobą? No będzie odpalony na dniach, bo kończymy do niego kablowanie robić, więc jak będziesz miał tego chęć wpaść, to zapraszamy. Kurde, nie musisz 2 razy pytać. No dźwięk airbag'a to kosmos. No właśnie, o ten dźwięk chodzi, no. A tam wiesz, Westgate jest puszczony w glebę, więc naprawdę, no... Tam może mocy nie będzie jakieś kosmos, znaczy kurczę, no jak na Datsuna 450 czy 80 koni to jest też bardzo dużo. Ale no w tej budzie, no zobaczymy jak to się będzie w ogóle prowadzić, bo takiego najmocniejszego Datsuna jakiego zrobiliśmy to na 400 koni chyba 650 momentu.
no to tak do trzeciego biegu ciężko było ogólnie utrzymać to na drodze. Także... To auto chyba w ogóle ciężko się prowadzi. Kiedyś miałem okazję jechać Ja takim krótko Datsunem. jeździłem takim wozem, bo miałem tylko na takiego test drive'a po prostu, więc nie mam zdania jeszcze na ten temat. Tutaj jest fajnie, bo w tym aucie jest i zawieszenie, hamulce, jest to inna sprawa. i wahacze regulowane, więc tak przygotowany jest z głową. Moim największym rozczarowaniem, jak wsiadłem do takiego Datsuna, to były hamulce. To naprawdę nie tutaj hamowało. Tutaj chyba też kosztował parę złotych, jest markowy i nie pamiętam jakiej firmy, to będzie chwila, to pogadamy o tym aucie, to sobie przypomnimy, ale naprawdę jest to przygotowane tak z jajem. Także... To w sumie pytanie do widzów, dajcie znać w komentarzach, które z tych tematów, które tutaj sobie... No ale Skaja to nie dziwię, że było zapytanie, bo to piękny wóz, No. już taki kultowy się robi w tym momencie, także... Który temat was interesuje, dajcie znać w komentarzach. Już jeszcze jest ciepły. To może jeszcze jeden temat. LS. Możesz też w dwóch słowach powiedzieć. Ale ja teraz Ci dzisiaj go pokażę, bo sam jestem tak ciekawy tego wozu, tego silnika. Znaczy już jakieś tam doświadczenie zdobyliśmy na podstawie i strojenia i składania tego motoru. Też powiem Ci szczerze, motor, który tak naprawdę był przedstawiony przez wielu ludzi, że jest jakiś mega trudny, skomplikowany i w ogóle okazał się taką w miarę prostą konstrukcją, aczkolwiek mającą też swoje jakieś niuanse przy składaniu, ale no, to mnie cieszy ten projekt strasznie, bo uwielbiam pracę tego silnika. On jest taki, no nie wiem, jakbyśmy tutaj wjechali, to cała hala się trzęsie po prostu, o czym sam się przekonasz za chwilę, nie? Także Nie mogę się doczekać. No, mega naprawdę. To jak nagrałem teraz się w tej perspektywie, na pewno padnie dużo pytań, a BM-ki też robisz? Tak, ale... Znaczy nie, no tak, z silnikami BM-ki też, ale tam to jest też inna azjatycka. od wszystkich. Tak, no tam mamy JZ-a, jedyneczkę, który jest też zakuty i przygotowany na no też chcę zrobić chyba 580-600 koni, coś takiego generalnie, także... Najlepsze połączenie niemiecko-japońskiej No motoryzacji. i tam będzie 8 HP skrzynia, co też w tej budzie moim zdaniem może zrobić mega robotę, jeżeli chodzi o przeniesienie. Ja w ogóle lubię 34. Ja też. Klimatyczny wóz, Tak, co? to prawda. No i wyszło. Dzięki za pomoc. Czasem coś pomogę. Ale czysto. Nie no, motor jest, wiesz, zadbany. Tutaj też często zmieniamy, ale to już widzę, że raz była podnoszona, dlatego jest silikon, więc proszę nie hejtować, ale musiał być na wyjeździe zamontowany na szybko pokrywa zaworu. Bo tu silikonu nie powinno być, znaczy, tak? nie, troszkę się daje tutaj w tych miejscach, wiesz? No jasna sprawa, ale jest już szczelka. Ale jak widzisz, nie jest go jakoś ultra dużo, więc wygląda to... Zaraz to wyczyszczę, zanim będziemy... To mi się podoba. No to zaraz właśnie Ci powiem. No dobra, a gdzie są armstopery? Może tak, zadam Ci pytanie. Co? Gdzie co jest? Red stopper? Armstopper. Armstopper. No. To może, co to są Y? Tak jakbyś spojrzał, tak na pierwszy rzut oka, według Ciebie. Co to jest? No domyślam się, że chodzi o to, tak? Na przykład. Znaczy, To jest... na przykład tylko na pewno, tak? No. Tu chodzi. To ma jakiś kształt To ma Y. jakiś taki magiczny, wiesz, pomocniczek. To ma taki kształt w kształcie Y, czyli to jednocześnie naciska na jedną i drugą, na jeden i drugi trzonek zaworowy, tak? Tak jak widzisz tutaj. Tak. Tutaj mamy hydropopychacz z tej strony, który też jest uzbrojony tym takim właśnie śmiesznym armstopperem, który tam w miarę pomaga temu, żeby ten Y nie spadł. Ale cały klucz zaraz Czyli to chodzi o to? O ten element? To jest armstopper, tak. To No. jest, I on ma tam taki... Tylko to nie występuje fabrycznie, wiesz? To kupujesz sobie jako taki, no jakiś taki aftermarketowy temat lub jakiś taki ten jest akurat, nie wiem jakiej firmy. Bo I ten armstopper jest takim pewnego rodzaju ogranicznikiem. zabezpieczeniem, to jest takie podstawowe zabezpieczenie SR-a, bo o co chodzi? Jak ten silnik wysoko kręcisz, no nie? To ten Y wpada w taką dziwną pracę, szczególnie na odcięciu, o czym zaraz Ci też powiem, co się robi jeszcze, żeby to zabezpieczyć. No i w najgorszych przypadkach dzieje się tak, że po prostu on pęka i na przykład uderza Ci tutaj w krzywkę, uderza Ci w zawór, czasami ten zawór uderza w tłok, no i możesz sobie zrobić krzywdę tym silniku dosyć sporo, no nie? Żeby temu zapobiec, taką podstawową opcją jest, i najtańszą w sumie jest właśnie zamontowanie tych armstopperów, ale tak jak mówię, to w 100% nie daje gwarantu, że będzie wszystko ok. Moim takim tutaj tematem jest to, że my sobie wymyśliliśmy coś takiego, oczywiście też gdzieś to popatrzyliśmy w internecie już wiele lat temu, bo fabrycznie to są takie pestki, no nie? I jedna pestka jest gładka, a druga jest z takim roweczkiem. I tutaj jak widzisz są dwie pestki z dwoma rowkami, tak? Tak. Więc to jakby spowoduje już, że usztywni Ci tego Y, że on nie będzie chodził tak na boki, bo wtedy było tak, że powiedzmy trzymała go tylko ta jedna, a ta druga, z tej drugiej mógł się ześlizgnąć po prostu i pękł, nie? Na przykład. No to jest taka pierwsza metoda zabezpieczenia, ale bardzo ważna też, jeżeli chodzi o obróbkę tego silnika, jest to, że na przykład jak panowie robią nam zawory tutaj, nie? Czyli robią gniazda zaworowe, no to na przykład w takim normalnym silniku możesz mieć różne długości zaworów, bo na przykład, nie wiem, to jedno gniazdo jest bardziej obrobione, drugie mniej i wtedy sobie nadrabia to hydropopychacz. Tutaj mamy jeden hydropopychacz, który nie jest w stanie nadrobić tej różnicy między tymi dwoma, więc bardzo ważne jest to, żeby
te zawory były identycznej długości i powiedzmy, wiesz, w poziomie, tak, żeby to nie pracowało w takiej formie, że po prostu, wiesz. No i to jest całe clue, żeby w ten sposób, oczywiście możesz sobie kupić też takiego Y, który kosztuje fortunę, on jest zrobiony zupełnie z innego, nazwijmy to, że jest kuty, zrobiony z jakiegoś tam innego stopu i ma inny zupełnie kształt, ale to też kosztuje bardzo dużo generalnie. A w takiej formie, jeżeli to zrobisz, do tego dołożysz obróbkę silnikową, do tego armstopery i jeszcze jedną rzecz, o której ci teraz powiem, tylko muszę odpalić kompa, to cię bardzo zaciekawi, bo żeby to nie spadało jeszcze też w formie takiej, że zakręcisz to bardzo co to znaczy bardzo wysoko, nie wiem, 7200, 7300, 7500 i wyżej, to robi się zupełnie inne odcięcie w komputerze. Więc to, co robisz mechanicznie tutaj... Czyli rodzaj odcinki się zmienia. Tak, musisz mieć jeszcze odzorowanie też w EQ, w tym przypadku jest to EQ Master Black. I normalna odcinka działa ci w taki sposób, że tutaj masz 4 wtryski, no ja i tam dochodzi do targetu i w tym momencie ciach wyłącza wszystkie, prawda? Tak najprościej tłumacząc. A tutaj będzie tak zrobione, zaraz ci pokażę, odpalę kompa, że jakby ona będzie tak stopniowo schodzić z cylindrów, tak? Czyli na przykład jak mamy target, nie wiem, 7000, to na pierwszym cylindrze mamy powiedzmy te 7000, a na drugim będziemy mieli 6950 i tak dalej, nie? W ten sposób. Czyli ona jest łagodna. Pokażę ci tabelę, jak to wygląda, tylko pójdę po kompa, dobra? Tutaj sobie wchodzimy w zakładeczkę, tu. No i teraz sobie zobacz na przykład. Oczywiście możesz to włączyć i wyłączyć, bo to jest opcjonalne. No i tutaj w tym momencie, w tym przypadku mamy na pierwszym cylindrze, jak widzisz, mamy kata na 7200, potem mamy 7150, 700 i 750. Oczywiście tutaj też możesz sobie zmienić na przykład, nie wiem, o 20, o 30, to już zależy od tego, osoby, która tunuje to po prostu, czyli stroi, tak? Jak muszą to, że tak powiem, czyli on osiągając odcinkę po prostu stopniowo na każdym cylindrze powoli schodzi z obrotów. Tak, i wiesz, po co się to robi? Nie ma tego efektu takiego, tylko tak powiem już, wiesz, kolokwialnie, takie jep, jeżeli chodzi o odcinkę, wiesz, o co mi chodzi? Nie ma męskiej odcinki. Ona jest dokładnie, tylko ona jest taka w takim zawieszeniu po prostu, nie? Taka, znaczy mało efektowna, nie jest, wiesz, nie ma tu żadnych walorów dźwiękowych, to po prostu brzmi tak trochę dziwnie, ale dzięki temu zabezpieczasz ten motor, żeby ta czapa żyła jak najdłużej po prostu, nie? Tak jest. I co, tym samym eliminujemy jakąś, rozumiem, słabą stronę tego SR-a. No, bo tak na początku pytałeś, co takiego specyficznego, znaczy motor generalnie zajebisty, z dużym potencjałem, ale ta głowica, tak jak widzisz, wymaga... Coś takiego jak magistrale olejowe w HR-ze. No na przykład. Silnik fajny, ale to trzeba poprawić. Tutaj też będziemy mieli taki motor niedługo, o czym ci tam powiem za jakiś czas. Czyli powiedzmy to, co jest na dole, będzie prawie takie samo plus, chociaż nie będzie takie samo, bo tam będą i tulej Daytona i wał ZRP 2.2, a głowica, na pewno słyszałeś o głowicy o tej VVL-owej z Sany, o VE tak zwanej? O nie, nic nie wiem. No to dopytaj Kupcia, ci opowie też, bo też z tego czasu się tym zajmował dosyć mocno. No tak, Kuba siedział we sferach. Tam właśnie nie ma opcji takiej, że spadną ci te Y, tam jest rozwiązane w zupełnie inny sposób, bo tam są dwie zmienne fazy i tam jakby przesuwa się, coś takiego, dobra, najprościej mówiąc, coś takiego jak VTEC w Hondzie, tak to mniej więcej działa. W ten sposób. Czyli taki trochę zero-jedynkowy, tak? Tak, i tam nie ma takiej opcji, tak jak tutaj. Znaczy, tamta głowica jest po prostu mniej awaryjna, mówiąc najprościej, tak? Czyli lepsza, można powiedzieć? Z dużo większym potencjałem, bo wiesz co, ona pochodzi z motorów wolnossących i ona na wstępie ma już dużo lepszy flow, lepiej się napełnia i ma lepszą komorę spalania ogólnie, także... Czy z jakichś silnikowych zagadnień, zanim pojedziemy z tym wozem na hamownię, jeszcze coś chcesz powiedzieć? Tutaj możesz tylko pokazać sprężynki, talerzyki, tutaj tak jak widzisz, masz Briana Crowera, wałki 264. Co tu mogę jeszcze powiedzieć z takich rzeczy? No, VTC jest oczywiście podłączony do komputera, działa. Oczywiście, tutaj no, my bardzo często też używamy elektronicznych przepustnic, czyli mamy tutaj podłączone DBW. Dzięki temu też tutaj, to też ci pokażę na hamowni, bo tu jest zrobiony ALS, ale taki, wiesz co, ostatnio jak robiliśmy ALS-a u Mariana, pamiętasz, co się działo z autem, prawda? No tak, no. A tutaj ten ALS będzie działał tak jak ta odcinka, niestety. Będzie działał, ale on będzie taki, wiesz... Taki bardzo delikatny. Tak. A to ma związek z odcinką, że rodzaj odcinki... Nie, tylko chodzi o to, że też jakbyś zrobił porządnego antilaga takiego jak należy, to te Y mimo tych wszystkich zabezpieczeń też mogłyby się połamać po prostu. Także tutaj chcieliśmy jakby ułatwić klientowi jazdę bezawaryjność, ale też ten ALS jest fajną rzeczą, bo są takie obiekty, że naprawdę wystarczy włączyć sobie switcha i on ci pomoże gdzieś tam się podnieść, wiesz, z takiego miejsca, gdzie... No co, takie ALS pomaga na reakcję na gaz, pomaga, tak? No jesteś, jakby mówiąc najprościej, cały czas napompowany delikatnie, tak? Czyli nie startujesz z podciśnienia
i turbina ci, wiesz... No to w takim SR-ze to fajna sprawa, co? Tak, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy teraz Garretta, którego jestem strasznie ciekawy, jak to poda, bo pierwszy raz zakładam... To jest w ogóle najnowsza seria G30, więc no jakby oczekiwania są duże co do tego. Tutaj użyliśmy troszeczkę większego ER-u 83, ponieważ no będzie etanol, więc jakby nie chcieliśmy, żeby był efekt taki, że jak będzie za mała dupka, no to po prostu nam się to wszystko górą zatka, mówiąc najprościej. Okej. Mówisz, że 480? Nie no, piątkę musimy... Piątka musi być, tak, okej. Kurczę, klient jest, wiesz, wymagający, ale też bardzo ostrożny, bo... To na odwrót jak zadamy. Tak, bo Adam na przykład, wiesz, mówił, dobra, kręcimy do oporu, wiesz, a tutaj jest tak, że powiedzmy te 7 z haczykiem to jest taka magiczny pułap, no ale zobaczymy, może mi się uda go przekonać, żeby troszeczkę wyżej to zakręcić. No bo ten motor lubi obroty i tutaj jakby im wyżej, tym więcej mocy po prostu, tak to wygląda. Wiesz co, możemy pokazać tył auta, czyli tam w sumie najważniejszy jest układ paliwowy tak naprawdę z tego. Coś co kuleje w moim Nissanie. Skręcam w prawo i nie mam paliwa. Chodź, zobaczmy. No to na takie bolączki też jakby bardzo często, jak to powiedzieć, zobacz, inaczej. Dlaczego tutaj nie ma seryjnego baku? Bo właśnie w S13 ten problem jest notoryczny, że mody polegały na tym, że wkładałeś sobie Valbro i już było dobrze, ale wiesz, przy pierwszym wyjeździe na tor kończyło się paliwo i kończył się też półeczka w tłoku albo tego typu rzeczy, więc no niestety musisz zamontować taką armaturę, żeby to po prostu działało. O kurde, fajnie to wygląda. Tutaj mamy zewnętrzny bak. A powiedz mi, gdybym chciał z czymś takim wyjechać na ulicę, to można? Właśnie nie. Kurde, no. Niestety. Wiesz, na przykład w Suprach jest fajnie rozwiązane, bo możesz sobie, jest kilka firm, między nimi jest taka firma Radium, no te produkty są dosyć drogie, ale naprawdę profi. Możesz sobie zamontować taki cały set, który wkładasz sobie powiedzmy z 2-3 pompami, jest on jednocześnie swirlem i pompami głównymi. Wkładasz to sobie do stopowego baku po prostu, puszczasz do tego przewody i wtedy możesz sobie spokojnie to użytkować na ulicy, nie ma z tym żadnego problemu. No tak, fajna sprawa. Ale tutaj no to są te rozwiązania tylko torowe, także... No to cóż, popatrzymy, pozazdrościmy. To jest niezłożone także, bo no tak. motor, ale generalnie jest czysto i jest ok. Wiesz co, no generalnie jak to jest z tą krzywką, jak ona wchodzi sobie na tego Y, zobacz. Nie wiem, który tutaj będzie ci najlepiej widoczny, ten na przykład? Ten, dobra. Okej, no to jedziemy. Raz wejdziesz w pracę i zobaczysz, jak to wygląda. Tu masz powolnie, zobacz. Patrz co się dzieje, widzisz? Aha. O, zobacz. No to tak, jest ten punkt. na raz. Tak. No i mamy to. Okej. Spoko. To ciekawe rozwiązanie. Spotykane w innych silnikach? Znaczy, z pewnością tak, ale wiesz co, no nie robiłem aż tylu motorów, żeby no ja na przykład osobiście tylko w tym to przerabialiśmy, także na pewno są motory, w których jest podobne rozwiązanie. Chociaż czekaj, nie, ale w barze było inaczej, bo tam mieliśmy tylko taki pojedynczy. Tak, tam jest pojedynczy. Czyli to bardziej standardowe rozwiązanie, co nie? Widzimy się na hamowni. To jest właściciel Marek. Cześć. No i co będziemy dzisiaj, Kamilu, robić? No będziemy tunować. Tunować. Opowiadaj. Tylko no, Nie psujemy. Będziemy mogli to wyżej zakręcić, czy nie? Na razie nie. Na razie nie. Na razie patrzymy, czyli tak, mamy przy takich jak są obrotach. Nie, wiesz co, rzuciliśmy sobie poprzedni wykres na poprzedniej turbinie i tu bardzo jesteśmy ciekawi, jak ten Garrett w tym momencie nam tutaj zrobi powera, jak to będzie wyglądać, bo już przy zjeździe z lawety było słychać, że ta turbina po prostu chce żyć. Już wstała, tak. Na jałowych. Dokładnie. A powiedz mi, stroiłeś wcześniej tutaj to auto? Tak. Będzie można porównać te wykresy? No tak. Mamy wykres, tak. Super. Tak, No to I robimy dzisiaj 2 strojenia, tak? Na setce najpierw próbujemy. 2 paliwa. Później lejemy. No i 2 mapy, to będziesz miał zrobione na przełączniku. Super. A przypomnijcie, jaka była turbina wcześniej, jaka jest teraz? GTX 30, tylko ja nie pamiętam, Marek, jaki tam był R, zaraz się dowiemy. Zresztą będziesz miał w opisie. Czyli Hinol kontra oryginalny Garrett z takiej nowej serii. 660. Okej, dobra. Tak z ciekawości, Marek, jako właściciela zapytam, jaka była różnica w cenie między tamtym turbo a tym? To jeszcze też ważne powiedzieć. Kolosalna, kilkukrotna. Kilkukrotna. Kilkukrotna, dokładnie. To mam nadzieję, że też kilkukrotnie więcej mocy wyjdzie. Liczymy na efekty, że będzie grubo. Nie, ale wiesz, sprzętowo to było tak przygotowane, że tak naprawdę, no co, kolektor, Westgate, wszystko zostało tak jak było, więc tutaj było to już kiedyś wymyślone przez nas tak, że no Marek na pewno będzie chciał coś więcej, więc takie Czyli z zapasem było robione. No i prawidłowo. Dobra, to co? No zaczynamy. Do roboty.
Jaki olej lejesz do takich silników? 1550, 300 V. 15,50, okej. 300 V competition do tego motoru. Od jakiego paliwa zaczynamy? No teraz mamy setę. Seta, okej. Tam wlaliśmy z 20 litrów, zobaczymy. W sumie wiesz, on był już strojony wcześniej na secie, no ale teraz mamy większe wtryskiwacze, więc musimy sobie obrobić mapę od nowa. Czyli zmaksujesz go na setce. No, tak. A później warter. Przejdziemy sobie, zrobimy teraz kilka takich ranów, żeby zobaczyć jak ta turbina wstaje, tylko zmniejszymy sobie, wiesz, dopych na maka, żeby po prostu, no, żeby nie przepustować tego sprzętu. Zobaczymy jak ona staje, jak reaguje, czy musimy zmieniać sprężynę w USG-cie, czy nie. Jakieś łagodne ustawienie. Tak, potem sobie zrobimy, druga opcja będzie taka, że musimy przejść sobie później, zaprogramować klawiaturkę, żeby Marek mógł sobie przełączać mapy. No, nawet chyba już to zrobiłem. Teraz sprawdzimy. To jest też jakaś dodatkowa opcja od EcoMastera, tak? No, tak, bo Marek chce mieć to tak zrobione, że będzie miał paliwo na jednej mapie, na jednym switchu, przełącza na drugą i wtedy może sobie zmienić, oczywiście zlewa wszystko, wiesz, z baku, wlewa sobie alkohol, oczywiście ma tutaj też podłączony flex fuel, więc będziemy, nawet możemy go teraz odpalić, poczekaj, co nam nie będzie potrzebne, w dolocie nam będzie potrzebne, możemy to sobie puścić. A to co to jest swoją drogą, to co tutaj teraz... To jest aplikacja EcoMasterowa, taka pod Androida. EcoMasterowa też? Tak, masz włączony moduł Bluetootha i generalnie tak najprościej mówiąc to co widzi komputer... Czyli to takie zastąpienie trochę sobie ADU. Tak. Okej. Znajdziemy tego flex fuela, gdzie on jest. O, modne słowo, content. Okej. Czyli co, jest 3,5%... Tak, ale tylko teraz mamy paliwo 100, nie? Więc zobacz, No właśnie. że w secie też jest alkohol. Aha. No to ostatnio jak rozstroiliśmy wóz Adama chyba, Tak. to też już było widać, że ta setka, tak. setka coś w sobie posiada, to chyba było 5%. No dobra, to co robimy? Dobra. Jeszcze skalibrujemy tylko sobie pomownie. No. Ustawiamy tutaj część mapy dolnej paliwowej tutaj po ciśnieniu, ale tak widzę, że wiesz, na alkoholu tego nie będzie, ale na przykład na paliwie widać, że wiesz, na takim dosyć niskim otwarciu, czekaj, zobaczymy jakie ma teraz PCI. Teraz już w sumie lepiej chodzi, ale no na 1,5%, znaczy w 2% już płynniej pracuje, natomiast przy 1,5 i przy 1% na tych dużych wtryskach to tak wiesz, czuć, że ten wtryskiwacz otwiera się zupełnie inaczej niż taki o mniejszej pojemności po prostu. W sensie jest tak duży, że nie jest do końca precyzyjnie. Tak, on się trochę jakby lagował, nie? Tylko w pełnej partii. Natomiast na alkoholu już tego problemu nie będzie, więc spróbujemy to tutaj wygładzić w tym momencie na tyle, ile się da i tak A docelowo. z czego to wynika, że na alkoholu tego nie będzie? No bo tam na wstępie 30% otwarcia ładujesz tak po prostu, nie? Więc on już z automatu tutaj, gdzie ma teraz powiedzmy, nie wiem, ten 1,5% będzie miał dużo większy czas otwarcia. Będzie miał kilka tych procent. Czego szukasz? Ja ci gadam, co jest tutaj, dobra? Strasznie tu ciasno, nie? No, Już tak, powiem ci, nie możemy się porównywać. ledwo cię obejmuje tym szerokim kątem. BMC było luźnie, nie? Tak. Najlepiej to miałeś chyba w czerwonej, bo siedziałeś z tyłu. No i wpłynąłem na wynik. A swoją drogą bardzo dużo ludzi mówiło, że to był fajny pomysł, że to zrobiłeś. Tak pokazałeś to zupełnie z innej strony. Ekstra. Nie zawsze da radę, na przykład tutaj. No nie. Dobra, robimy parę wejść, zobaczymy. Chodzi na to, że tamta turbina potrzebowała większej ilości gazu, żeby po prostu stać podobnie, nie? No bo teraz bez dopychu mamy w tym momencie tak na wejściu, znaczy na wejściu, już po wejściu, czyli takie 4000 mamy 1,6 bara i nie możemy tego zdjąć. Ja chciałbym zacząć, wiesz, od jakichś mniejszych wartości pustowych, więc musimy zmienić sprężynę. Czyli słowem, ta chińska była mniej wydajna, potrzebowała twardszej tak. Ale po prostu lepiej wstaje, nie? I w tym momencie musimy bardziej otworzyć USG, tak? Okay. A nie mogę to zrobić w
sposób elektroniczny, muszę najpierw mechaniczny, czyli sprężyną. Bo elektroniczny jesteś w stanie tylko jakiś wąski zakres. Tak. No to już... Kurczę, znowu... Przyjechałeś Popsułem. Co się dzieje? Wytłumacz. Wiesz co, na początku myślałem, że coś jest z głowicą, ale na szczęście nie. Mamy uszkodzony ten wariator, znaczy dokładnie VTC to jest wariator, który przesuwa wałek. Pokażę Ci, jak to działa. Odpalimy go teraz. I w momencie, kiedy dodajesz gazu, wydobywa się taki dziwny dźwięk z głowicy, tak jakby coś, wiesz... Stukało, tak? Okej. Czy teraz on jest odpięty? Tylko teraz podepniesz go. Kamilu, chodzi tutaj o ten schodek taki. Co się dzieje z niotem, widzisz? Spada. Na poprzednim wykresie mieliśmy linię prostą i tak też tutaj będzie, a w tym momencie tak jakbyś po prostu, wiesz, przesunął w drugą stronę wałek, nie? Bo przestało działać VTC. Czyli motor przestał się napełniać, mówiąc krótko, najprościej. No to czekaj, to chcesz powiedzieć, że dzisiaj tego nie wystroimy? No nie. O, musimy zdjąć pokrywkę, rozebrać rozrząd i to też tak w Weserze to nie tak jak w JZ-cie. Tutaj mamy łańcuch, no taki pół dnia roboty generalnie, tak? Taki dobry. A ta część w ogóle jest dostępna? No właśnie już wydzoniliśmy, o dziwo jest. W Top & Power mamy to od ręki, także... Czyli trzeba sobie zrobić wycieczkę. Dokładnie. I co, jutro wracamy? No tak, trzeba to skończyć. Tak jest, dobra, no to przerwa. Może coś ogramy z wymiany tego VTC przy okazji. Dużo warsztatu będzie w tym odcinku. Spoko. Jak to mówią, że wszystkie pewnego rodzaju awarie są dźwignią tuningu. My w tym wypadku musimy, poza tym, że musimy z tą zmienną fazą coś podziałać, to jeszcze musimy wymienić? Znaczy, bo często jakby przy każdym stojeniu jakby padało hasło, że zmieniamy sprężynę, więc chcieliśmy pokazać, o co z tym chodzi. Tutaj akurat jest o tyle fajnie, że masz Westgate'a, który jest oryginalny, jest dużo prościej, no bo masz do tego tabelę, że na przykład potrzebujesz mieć sobie, żeby Ci się Westgate otwierał przy jednym barze, no to wybierasz sobie dwie sprężyny przykładowo. Tutaj masz czerwoną i zieloną, tak? To masz, wkładamy to tak. Okej, czyli to po kilka sprężyn masz. Tak, skręcamy do kupy, no i wtedy w sposób mechaniczny Westgate otwiera nam się przy jednym barze, a potem możemy sobie w sposób elektroniczny, czyli dopychem, regulować jego pracę płynną, tak? Okay. Różnie to działa ogólnie, natomiast z reguły powinno być tak, że wkładamy te sprężyny i mamy docelowe doładowanie, które pokazuje nam ta tabela generalnie. Tak, ale to też czasami zależy od tego, jak one się ugniotą, od pracy, od średnicy przewodów otwierających Westgate. Dużo rzeczy jest. Okej, my potrzebujemy, żeby to było bardziej miękkie, tak? Tak, bo na poprzedniej turbosprężarce musieliśmy bardziej sprężyć ładunek, żeby ona wstała, jak najwcześniej, a w tym momencie mieliśmy taki efekt na hamowni, że no może nie było jeszcze przeładowania, ale ona już wychodziła poza skalę i ja nie mogłem jakby płynnie regulować makiem, czyli tą częścią Westgate'a, która odpowiada za dopyt. No właśnie do tego dążę, że dzięki temu, że musimy coś zmienić, to przy okazji czegoś się nowego dowiemy, więc nie ma tego złego. Czyli teraz, jak wygląda taki Westgate? Czyli robimy teraz coś takiego. Zamiast tej czerwonej wkładamy żółtą i mamy taki set, który jeżeli będzie jeszcze za twardo... A co mówi instrukcja, że jaki będzie w takim razie? No to będziemy wtedy tu, o tutaj. 0,93 bara, tak? Neutralna. Czyli dwa szczebelki tak. Większe. No, jeżeli to jeszcze się nie będzie zgrywało, no to po prostu usuniemy wtedy tą jedną, tak? No i czyli teraz jak Ty to złożysz do kupy, to jeszcze sobie sprawdzimy to manometrem, tak? Tak. Bo tak trochę się zamotałem, ale chciałem jeszcze sprostować jedną rzecz. Te tabelki, tak jak tutaj widzisz, czyli inaczej, wkładamy sprężyny i mamy docelowe doładowanie, ale czasami bardzo dużą rolę odgrywa też screamer pipe, który na przykład... To jest ta rura tak krzyczy. Bo na przykład jak tutaj, no tu jest akurat takie średnice jak wyjście z Westgate'a, prawda? Natomiast czasami bywa tak, że on jest za wąski i stąd są właśnie wtedy różnice w doładowaniu, bo mimo,
że docelową sprężynę włożysz taką jak ma być, jak podaje producent, to dlatego na przykład Westgate z tym, znaczy doładowanie jest na przykład wyższe, bo ta rurka na przykład jest takim jakby w cudzysłowie korkiem, tak? Zapycha. Tak. Okej. Wszystko teraz jasne. Okay. I co się jeszcze robi? Bardzo często robimy tak, że tutaj spawujemy na przykład redukcję i dajemy po prostu szersze wyjście. To wtedy jakby jeszcze ułatwia temat opróżnienia się spalin. Młody! Sprawdzamy, przy ilu się otwiera Westgate, przy jakim ciśnieniu. Okej. Tak, około 1 bara? Około 1 bara zaczyna. Aha. Okej. 1-2 ma całkowite otwarcie. Czyli tak jak instrukcja mówiła. Mniej więcej tak. Rozbieramy górę, znaczy górę, pokrywę, żeby się dostać do VTC. Okej. Musimy wyjąć ten element. Tutaj będziemy rozpinać, ale wiesz co, nie będziemy rozbierać całego tutaj frontu, czy tylko po prostu wypinamy napinacz. Tutaj jest taka fajna zaślepka, zaraz ją zdemontuję i będzie można normalnie to wyjąć. Tylko musimy sobie ustawić jeszcze rozrząd na znakach, żebyśmy wiedzieli, wiesz, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Marek pojechał po nową część. Tak, po VTC. Okej, Już czyli tam parę. dzisiaj zakładamy z No powrotem. myślę, że za jakąś godzinę, półtorej będzie tu na miejscu. Już będziemy gotowi, żeby to montować. Jutro dzień trzeci. Cztery czy 5 godzin później. Tak, Kurier 3,5 godziny, puławy. wróciłeś. Sukces. Sukcesem, nowe VTC. Jak to wygląda? Pokaż. No taka, zobacz, mówiąc kolokwialnie, gruszeczka z zębatką. Dzięki firmie Top & Power tak naprawdę, bo tylko szybko. u nich było dostępne to od ręki. No rewelacja, to w ogóle szok, że w tych latach jeszcze dostępne są jakieś takie podzespoły. Serwis nie był w stanie się określić. Wie. Do zespołu, do SR-a, przepraszam. No dobra, wrzucamy, nie? To? No to. Ekstra. Tak Się naprawdę to podmieni. wiesz, tutaj nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to jest zepsute, czy nie, no bo tak naprawdę zobacz, to jest jakby W środku jednolity element, wszystko. to bebechy, wszystko no. działa jakby jako układ zamknięty po prostu. Dobra, no to wrzucamy, czekaj, żeby się... No to ja powiem ci, że jestem zaskoczony, że to wszystko jednego dnia zrobimy. No ja jeszcze, wiesz co, Gdyby się dało, to jeszcze na hamownię byśmy Chcieliśmy pojechać na wrócili. hamownię, ale nie obrócimy dzisiaj, tak już czasowo jest, że... No ale że się uda to wymienić. A, to tak, to bez problemu. Czekajcie. To bym sobie tylko zdjął na chwilę. Uszczelkę jutro przywiozę, nie? Tam dzisiaj to chyba jakoś wytrzyma. Już sobie zaznaczyłem, żeby się nie pomylić, bo jest... Dobra, już robiliśmy tą drugą. I powoli. Dobrze ci siedzi klucz? Ekstra, czekaj jeszcze. Masz ten napinacz z takim zabezpieczeniem i tam potem po prostu sobie, widzisz? Gdzie on jest? To taki haczyk. A no jest coś tutaj, to? No już jest napięty. O to, dokładnie. Okej. Tu. Czyli co, już mamy napięty łańcuch. No i teraz zrobimy cykl, wiesz, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. I składamy pokrywę zaworów i odpalamy. Siedzi. Trzeci dzień zmagań. No jedziemy maszyną, kończyliśmy wczoraj wymianę VTC. Przynajmniej trzeci dzień nagrań. Kurde, mam nadzieję, że się... Tylko weź zrób tak, żeby się udało, no. Dobra, może ja wyjdę. Wrócę na gotowe. Nie, myślę, że dzisiaj nie będzie już jakichś przeszkód, będzie wszystko ok. Kierunek hamownia. Tak. Po wymianie VTC jesteśmy z powrotem dzisiaj na hamowni. No i dogrzewamy oponki. Stroimy. No pierwsze, tak jak wczoraj mówiłem, pierwsze podejście na benzynie. Zobaczymy jak ładuje turbosprężarka, nałożymy wykresy na poprzedni wykres z poprzedniej turbiny. No a potem przechodzimy na alkohol. Zaczęliśmy nie ślizga się, więc jest ok. Co, no robimy teraz paliwo, ale to będzie żmudna droga, bo to wiesz, są bardzo duże wtryski do tej pojemności silnika, więc musimy krok po kroku cały czas maglować temat, nie? Kamil, to już tak zastanawialiśmy się, jak nazwać serię filmów z tobą. Meandry tuningu, co nie? No. Czemu tak? To ty wymyśliłeś.
Ale pasuje, co? Znaczy, no chyba Co robimy? Znowu chyba robimy widzisz, to samo. Jak trudno jest osiągnąć cel w tych sprzętach. Jak rzeka znowu skręca w prawo, znowu w lewo, a my znowu zmieniamy sprężynę, tak? Dużo zależności, dużo zmiennych i tak naprawdę no nie wiesz co cię napotka na hamowni, no po prostu, także... Jakiś wykres widzę, że już udało się wygenerować. Fajnie, tylko że wiesz, muszę znowu, mówię to już z takim, znowu wyjmiemy sprężynę z tego względu, że jak przejdziemy na alkohol, teraz mamy narastające, bardzo fajnie wstaje turbo, mamy narastające doładowanie na 1,7 bara górą, natomiast jak puścimy to na alkoholu, no to będziemy mieli 1,8 albo nawet 2, a tego nie chcemy, więc muszę zrobić to teraz w tym momencie podmiankę sprężyny i jeszcze raz zrobić kilka ranów, żeby zobaczyć jak będzie szło doładowanie, no i wtedy myślę, że przejdziemy już na alkohol. Kolejne małe undertuningu. Dawaj Kamil szybko. No kręc. Odreaguj, no. Dawaj. Dobra. Mamy gotową. Sukces! Chyba tak. 600 Newta! Chyba tyle, nie spodziewaliśmy się aż tyle, Co, co? ten garecik robi naprawdę mega robotę, serio. Teraz kolej na drugie paliwo? Nie wiem, czy w ogóle jaki jest boost, bo nie pamiętam. Okej. 1,77. 1,77 doładowanie jest Tak. teraz. Tylko takie nie w pełnym z górą narasta delikatnie, nie? Bo tak z charakterystyki tej turbiny tak to wynika po prostu, wiesz? Okej, te jakieś kwestie sprężynkowe i tak Już dalej. wszystko, już nic nie zmieniamy. Teraz robimy drugą mapę i lecimy dalej. Druga mapa na drugie paliwo. Tak. Przygotowaliśmy jakieś porównanie, tak? No jest wynik. Wynik. Aktualny i poprzedni. GTX 30 z Turboworksa versus Garrett. Okej. G60. Czyli w końcu, G30, przepraszam. w końcu się dowiedzieliśmy jaka jest różnica, tak? No, Namacalnie. Zobacz, no diametralnie, jeżeli chodzi o wstawanie, o przebieg momentu w całym zakresie tak naprawdę. No gdybyśmy tutaj mieli jeszcze zielone światło od pana właściciela, no to wiesz, że mogliśmy tutaj sobie jeszcze troszeczkę doklikać. No, ale i tak jest zajebiście, no. I wstaje troszkę lepiej. Dużo lepiej. No. Dużo lepiej. Zobacz jaka jest różnica w momencie obrotowym. W tym momencie. te właśnie I to są te same doładowania, bo wiesz co, tutaj patrzyłem w logach, tu było 1,7, a tu jest takie 1,7, 1,77 górą generalnie, więc no niewielka różnica, ale moim zdaniem wyszło naprawdę mega dobrze. No i powtarzalnie, bo każdy ran jest taki sam w tym momencie, zresztą widziałeś, bo spędziliśmy dzisiaj tutaj pół dnia. Mówisz, że jeszcze miałeś ochotę na zakręcenie go trochę wyżej, Pewnie, tak? no bo on chce robić, zobacz. Zobacz co się tutaj dzieje. 7400, 7500 to takie, no nie wiem. A co stoi na przeszkodzie? Właściciel. Nie wyraża zgody? Nie pozwala. Ma obawy? Tak. No ale to myślisz, że bez problemu by to zrobił? No, wiesz co, sprawdzę jeszcze logi, ale tutaj jeżeli chodzi o GTA i o parametry, no generalnie wszystko jest naprawdę okej, nie? Także moglibyśmy to spokojnie kręcić. To zaczekaj, masz pojedzie. Okej. Dobra. No i wiesz, już wiesz co zrobimy. A jak z kwestią tego co było w baku? Znaczy? Jakoś spuszczaliście na resztkę benzyny? Tak, no teraz auto sobie popracuje gdzieś z 15 minut, żeby tam jakoś, bo resztka zawsze zostanie, wiesz, w przewodach, filtrach, więc przepalimy to. Zresztą będziemy na Flex Fuelu widzieli, co się dzieje z kalorycznością paliwa. Na razie nie ma sensu, zobacz jaka jest moc, jakie są wyniki. Ta mina mówi, jest przeliczony na 660 koni. Wiesz, jak A masz silnik? 500, A to przecież kulty cały No zrobiony. przecież jest przygotowany profil. Dobra, na razie dziękujemy panom, robimy tak jak było. Widzę, że daliśmy alkohol, zrobiło się wesoło. To jest takie podejście. Chciałaby dużo, ale się boi. No tak. Nie, mi to wystarczy. Myślę, na początku. a może tak raz na hamowni? Ale co raz? Ale 7, o czym mówimy? 7, nie kręcimy. Nie kręcimy go dalej. Okej. 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 Okay. A kręci pomocy. Jeszcze chyba ma benę. A ma jakieś kastępę? No. To za ten. Już, zobacz. Widzę, no. No mamy w tym momencie, znaczy już przebiliśmy 600 koni, tylko że z takim, wiesz, dziwnym pikiem na górze, bo zaczyna nam za dużo ładować z racji tego, że no już chyba w tym momencie nie ogarnia trochę Westgate. No i chcemy teraz jakoś w miarę płynnie zejść z doładowaniem, żeby nie było takiego, wiesz, takiego dziwnego pika na górze, Ładne, tak? płynne przejście, żeby było. Może być Tak. tam most, tylko że nie było takiego dołeczka, to już by pociągnęło. No ale zobacz, jest 637 N, doładowanie mamy... 600 koni mechanicznych. Mamy stary dwie... Robiłeś kiedyś takiego SR-a? Nie,
To jeden z znaczy najmocniejszy mój, to tak jeśli ma być szczery, naprawdę. Wow. Co jesteś? Nie. Wow. Tu co tam? Przerwa? Wiesz co, no, po całym dniu strojenia na benzynie i na Alkusie skończyły nam się chyba świece w tym momencie, bo... Aha. Ale już przejazd był taki, wiesz, sensowny generalnie. Bo Tak? zdjęliśmy trochę takie 580. Aha. Musieliśmy zdjąć boostu, żeby to wszystko stabilnie działało. A teraz nam wypadają zapłoty. Nic się nie stało, tylko świece. Część eksploatacyjna uległa zużyciu. Ale jest... No ja jestem zadowolony, naprawdę, bo wynik jest mega. Jesteś zmęczony i zadowolony Bardzo, no. chyba. Jakbyś miał kładki, to bym cię tutaj normalnie pociągnął. Dobra, już cicho, pa. Trzeba nagrać zakończenie, towarzystwo zostało wyproszone. O, chodź z tej strony na Spod mojej tle. ręki najmocniejszego mojego... Jaki werdykt, bo to chyba nie koniec. Jaram się strasznie, bo mamy spod mojej ręki najmocniejszego SR-a. Aha. Także... Znaczy mojego, żeby nie było, że w Polsce tylko mojego. Tak. Twój rekord z tym silnikiem. Patrz, jakieś 660 N. To jest to twoje, 1,8 bara. to jest to twoje oczko w głowie w końcu, tak? Ekstra. No, Znaczy wiesz co, jest malusieńki jeszcze problemik, malutki, No. który musimy dolizać. Tutaj mamy problemik z zapłonem. Musimy dobrać troszeczkę inne świece pod alkohol. I mamy takie dziwne podejrzenie, bo zaczęliśmy filtrować sygnały z kasa, czyli z tego urządzenia, który jakby jest dekoderem zapłonu tego silnika, można tak powiedzieć. No mamy jakieś podejrzenia, że jest on wypracowany, tam czasami bywa taki problem, że wyrabia się w tym urządzeniu łożysko i ta tarczka przy wyższych partiach zaczyna dziwnie pracować, wiesz, ma jakieś bicie czy coś i to jakby mam wrażenie, że to będzie to, ale żeby to zdiagnozować, no musimy już pojechać do warsztatu i to sobie zrobić na miejscu. Natomiast wygląda to dobrze, tylko tutaj jeszcze powinno być to w takiej formie. Trochę więcej nie? w tym miejscu. Coś takiego, nie? Wtedy bym powiedział, że jest super zajebiście, ale przyjdziemy to jeszcze sprawdzić, tak tylko w formie, wiesz, diagnostycznej, natomiast na chwilę obecną tak powiem szczerze, że jest Petarda. w ogóle w ciężkim szoku, wiesz, że takiego newta to zrobiło, naprawdę. no ty mi mówiłeś w ogóle, że 550 No. będzie, 550, ale nie chcę krzyczeć mu, Ale wiesz 600 co? ci wyszło. Tutaj też jeszcze fajną opcją jest to, że ten SR jest złożony na tłokach Diamondach 9:1, czyli ten motor jest doprężony, więc pod alkohol, dlatego tak to wyszło, bo pod alkohol zrobiło nam to naprawdę fajny wynik. Okej. Nie mówimy, że to jest koniec, Nie. być może jeszcze coś Ale dogramy. więcej raczej nie będziemy już doklikiwać, naprawdę, bo to jest i tak bardzo dużo. Jak na ten sprzęt myślę, że mu się będzie dobrze, Markowi będzie się dobrze jeździło tym sprzętem, także... Myślisz, że się jeszcze spotkamy na nagrania, czy myślisz, że Myślę, to... że to ja już bym to zostawił. No wyobraź sobie tylko, Karol, że tutaj zmienia się tylko to, więc naprawdę ciągnąć się tutaj przez pół Polski, żeby dograć... Dorysuję w pańcie, będzie dobrze. Myślę, że będzie okej. A wykres podrzucę ci i wrzucisz sobie u siebie na... Dobra, trzymam się za słowo. W takim Spoko. razie żegnamy się z widzami. My Piąteczka. zbijamy żółwia. Trzymajcie się, hej.